W zegarku potrzebowałem kalendarza na miesiąc, by ogarniać spotkania, monitoringu snu, bo za mało spałem i baterii na tydzień, żeby mieć święty spokój. I koniec końców wylądowałem z Amazfitem Active 2 Square'em oraz z Amazfitem Helio Strapem. To się wam muszę z tego wytłumaczyć, bo nie jest to ani Garmin, ani Samsung, ani Apple. Jak to się stało, że jestem z takimi gadżetami? Otóż miałem już praktycznie w koszyku amazonowym Garmina, gdy w moje radary wskoczył BIP 6 za niespełna 300 zł. Specyfikacje wyglądał niewiarygodnie dobrze, bo bardzo dobry sensor, parametry, wyświetlacz. No, kupiłem tego BIPa 6 w marce Amazfit. Poużywałem około 10 dni i odesłałem, bo faktycznie ale parametry i software były całkiem fajne. No tyle na zewnątrz, ten wyświetlacz, miękkość tej szybki to była za słaba jak na to, czego potrzebowałem. No ale były wtedy wakacje i tak naprawdę tego kalendarza to nie potrzebowałem synchronizować, tylko potrzebowałem głównie monitoring snu. No to sięgnąłem po opaskę Amazfit Helio Strap, którą na początku używałem na przegubie, teraz ją mam na bicepsie, używam od miesiąca i chyba ze mną zostanie, bo jestem całkiem zadowolony. Wakacje dobiegły końca, no i trzeba było poszukać czegoś do kalendarza. No to szukałem dalej w Amazficie, bo byłem zadowolony w sumie z tego BIPa 6, który przed wakacjami używałem, poza jego tą częścią zewnętrzną, więc poszukałem wśród Amazfitów tych, które mają szkiełka tak zwane szafirowe. Nie wiem, jaki tam jest szafir, ale opisane jako twarde szafirowe, czyli to był Balance 2 i to były Active 2 Premium w wersji okrągłej i kwadratowej. Jak widzisz, koniec końców wylądowałem z tą wersją kwadratową tego Active 2, bo wydaje się, że jest wystarczająco ładny, a jednocześnie ma to, co potrzebuje. I teraz, żeby ta recenzja była pełna, no to dobrze bym ci powiedział, jakie są za i przeciw każdego z tych urządzeń. Ale też nie będzie to takie dokładne review, taka dokładna recenzja. Jest sporo na YouTubie takich, którzy dokładnie o tych gadżetach opowiadali, także na dole w opisie podaję linki do kilku youtuberów, którzy bardzo szczegółowo jedno, drugie czy trzecie urządzenie Amazfita oglądali. A ja tutaj takie podsumowanie, 5 punktów za, 5 punktów przeciw każdego z tych urządzeń. Amazfit Helio Strap. Komu to radzę? No przede wszystkim tym, którzy chcą mieć dyskretny, ale porządny monitoring tętna na bicepsie. No bo masz tutaj opaskę, a na przegubie masz jakiegoś innego smartwatcha albo zegarek elektroniczny czy mechaniczny. Też tym, którzy szukają czegoś za przystępną cenę, bo te około 450 zł za tego typu gadżet, to wydaje mi się, że jest to całkiem dobra cena. Bateria na mniej więcej tydzień. No, też mi się wydaje, jest akceptowalne na tego typu rozwiązanie. Apka ZEP. Złośliwi mówią, że łudząco przypomina niektóre wersje aplikacji innych producentów sprzętu sportowego. Trudno powiedzieć, na ile Great Minds Think Alike i tak samo twórcy ZEP wymyślali, na ile gdzieś tam było to zapożyczanie kreatywne, ale tak czy inaczej faktycznie ta aplikacja ZEP moim zdaniem dobrze i czytelnie pokazuje to, co ma pokazywać. No i kolejnym plusem to jest to, że to urządzenie, ta opaska w sposób aktywny wysyła tętno poprzez Bluetootha, czyli w praktyce jeżeli jadę rowerem i mam komputer rowerowy Wahoo, czy miałbym innej firmy, to po prostu widzę na moim komputerze rowerowym tętno wysłane z tej opaski, także to jest też taki dobry plus. A teraz komu odradzam tego typu rozwiązanie? A przede wszystkim tych z Was, którzy liczą na to, że mając już zegarek Amazfita, będziecie mieć synchronizację między zegarkiem a opaską. No nie. Opaska i zegarki Amazfita synchronizują się z aplikacją, ale między sobą informacji nie przesyłają, także to, co masz zmonitorowane na opasce, to nie będziesz widział na zegarku, z poprawką na to, że możesz podłączyć do zegarka opaskę właśnie jako źródło tętna, tak? No ale wszystkie punkty PI czy inne informacje aktywności, one się nie synchronizują między zegarkiem a opaską. Może się kiedyś będą synchronizować. Też ci z Was, którzy skrupulatnie chcą sobie zliczać kroki, nie powinni sięgać po tą opaskę, dlatego że
ona z racji tego, że nie ma GPS-a, to ona nam jako kroki zlicza wszelkie aktywności. Na przykład wczoraj pojeździłem rowerem, no to po powrocie z Pruszkowa miałem tutaj nabite chyba kilkanaście tysięcy kroków. Tych kroków zrobiłem oczywiście dużo mniej, natomiast ta opaska po prostu jako kroki zlicza też inne aktywności. Warto mieć świadomość, wiem, że twórcy mają świadomość, piszą, że gdzieś tam pracują nad tym, że może to udoskonalić, ale musimy wiedzieć, tak, że to jako zliczanie kroków, szczególnie, że jesteś rowerzystą, to niekoniecznie będzie idealne w tej opasce. Cena, mówiłem, że jest całkiem przyzwoita, około 450 zł. Ale patrząc z innej strony, BIP 6, który ma ten sam sensor, kosztuje około 300 zł. Także jak ktoś z Was szuka rozwiązania, które jest optymalne cenowo ze stajni Amazfita, to raczej powinien sięgnąć po BIPa 6, który ma podobnej wielkości baterię, który ma też wyświetlacz, ma te same sensory, a kosztuje około 150 zł mniej niż taka opaska. Też ci z Was, którzy liczą na to, że BioCharge, czyli taki algorytm, który pokazuje stan Twojej energii o poranku, jak ona spada w ciągu dnia, że to będzie ten hit dla Ciebie. Jest ten BioCharge, on działa, ale z tego co widzę jest dopracowywany i chyba jeszcze upłynie trochę wody w Wiśle, nim ten BioCharge, niż ten kalkulator Twojej energii będzie już taki dobry, że można się chwalić, że jest to rozwiązanie idealne dla Amazfita. Dostępność akcesoriów, pasków jest bardzo ograniczona. Ja używam tego mojego Heliostrapa na bicepsie, ale mam tutaj taki po prostu nieoficjalny pasek znaleziony gdzieś w internecie, bo te oficjalne paski bicepsowe są póki co trudno dostępne, trudno jest je kupić, także też warto mieć świadomość, że to też nie jest tak, że zakupujesz Heliostrapa i od razu masz rozwiązania do noszenia tego na bicepsie. Zegarek smartwatch Amazfit Active 2 Square. Co za nim przemawia? No w moim przypadku kalendarz, który jest synchronizowany miesiąc do przodu, to jest dla mnie ważne. Szkiełko, wystarczająco twarde. Ja jestem gościem, który gdzieś uderza urządzeniami, który szybko łapie gdzieś tam rysy na szkiełkach. Tutaj widzę, już po tygodniu używania, to szkiełko jest naprawdę w porządku. Jest też taka ciekawostka, że ten gadżet ma też NFC, czyli płatności online. Mi się tutaj udało bez problemu zainstalować kartę Mastercard mBanku, natomiast z innych banków poprzez jakąś brytyjską aplikację Curve. Także można też tym w sumie tanim gadżetem płacić. No i kolejny aspekt, skoro mówimy o tanim gadżecie, no to dobra relacja jakości do ceny, no bo to za te około chyba 500-600 zł to wszystko, co w tym jest, czyli szkiełko szafirowe, metalowa obudowa, NFC, czujniki, no mi się wydaje, że to jest całkiem dobra relacja jakości do ceny. Ostatni aspekt, bateria, tak, można powiedzieć, dla mnie wystarczająco dobra, bo trzyma praktycznie roboczy tydzień. Ale przejdźmy teraz do minusów, kogo zniechęcam i tu znowu wrócę do baterii. Powiem, no tak, ta bateria, ona trzyma mniej więcej tydzień, ale to jest malutka bateria w porównaniu z innymi zegarkami Amazfita, bo na przykład taki Balance 2 czy T-Rex 3, one mają baterię około 600 mAh, gdzie tutaj jest 260 mAh. Także ta bateria tutaj cudów nie zdziała. Trzeba dość tutaj mądrze kombinować, co włączyć, czego nie wyłączyć, żeby to urządzenie Ci wytrzymało to mniej więcej tydzień. No na minusy też oczywiście brak pamięci. Tutaj tej pamięci dla użytkownika zostaje około 100 MB, jakąś jedną mapę możesz rzucić, kilka jakichś MP3 w porównaniu na przykład z Balancem 2, gdzie tych po prostu chyba masz ze 30 GB dostępnych. Także warto wiedzieć, że jeżeli szukasz urządzenia, które będzie miało wystarczająco dużo miejsca, na przykład na powrzucanie sobie MP3 do słuchania podczas uprawiania sportu, no to nie tutaj są. Jeśli chodzi o uprawianie sportu, znowu nie sądzę, żeby pomysłem designerów było stworzenie tego zegarka jako zegarka sportowego. Po pierwsze, jego wodoodporność jest minimalna. Ja bym się nie odważył tutaj, czy pod prysznic do sauny, czy gdzieś do jakiegoś pływania go zabierać. Może formalnie mówią, że tam do 5 atmosfer. Mi się wydaje, że to jest bardziej taki zegareczek biurowy, lifestyle'owy niż sportowy. Także to jeśli chodzi o takie kolejne ostrzeżenie, jeśli chodzi o to urządzenie. Pasek. Ja tutaj mam wymieniony jakiś pasek silikonowy, który gdzieś znalazłem na mieście. Natomiast te oryginalne paski, które tutaj były, to tak, wielu użytkowników narzeka, że są za krótkie. Inni z kolei mówili, że mimo, że jeden jest skórzany, drugi jest silikonowy, to że jednak taka koperta zasługuje na troszkę inne paski. No i przy okazji, skoro mówimy o paskach, to paski są zaczepiane pod tą ładną metalową obudową, ale są zaczepiane tak naprawdę do plastikowej obudowy, która jest tam schowana. W związku z tym też miejmy świadomość, że te zaczepy tego paska to też może być taki słaby punkt tego zegarka. To tak, jeśli chodzi o te minusy obok plusów. No i czas na konkluzję. Ja widzę, że
ta marka Amazfit jest w tej chwili na takiej fali wznoszącej się, jeśli chodzi o innowacyjność albo o kopiowanie od innych. Trudno powiedzieć, ale tak czy inaczej w tych ich produktach widać, że się rozwijają. Tak, z roku na rok te ich produkty, czy Balance, czy te Active, czy ten T-Rex trójka z tamtego roku, całkiem fajne produkty. Także to taka ogólna konkluzja. A szczególna konkluzja, no to ta opaska Helio Strap. Dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy mam kilkanaście zegarków i mogę sobie w dni powszednie nosić smartwatcha z kalendarzem, ale też w weekend jakiś zegarek sportowy, czy jakiś elegancki na imprezy i tak dalej. Jednocześnie mając ten monitoring snu, to mi się to rozwiązanie bardzo podoba. Natomiast sam ten zegareczek, ten Amazfit Active 2 Square się wydaje, że robi to, co w moim przypadku ma robić, czyli synchronizuje kalendarz i wygląda tak, jak ma wyglądać.